Wystawia błąd, dźwig pika, no a my oczywiście nie możemy kręcić się dookoła. Taka bardzo fajna, duża rysa, proszę zobaczyć. O, tutaj. Głowica ma w sobie uszczelniacze po to, żeby się po prostu spod siłownika nie leciało. Tu jest nawiercony kołek i to jest taka standardowa metoda, żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem. Dokręcamy. Ten kołek tu jest bardzo mały. W stosunku do tego, jaki duży jest ten siłownik, jakie tutaj siły działają, to jest bardzo mało. Jego po prostu zerwało. I to jest ten kołek. O, zobaczcie. Takie coś. Czy jest jajo, czy nie ma jajo, zastosujemy sobie średnicówkę i zobaczcie, że tutaj mamy ładną, piękną, idealną powierzchnię. Można sobie nawet ręką wsadzić. I teraz my chcemy za każdym razem się upewnić, że my mamy to 0 w tym punkcie najwyższym. Mamy sobie tutaj 0 ustawione na mikrometrze. Dlaczego doszło do takiego uszkodzenia tego siłownika? I ten wpust, który tutaj był, zdecydowanie naszym zdaniem za mało zrobiony oryginalnie, został wyłamany. Jak został wyłamany, no to narobił spustoszeń w środku siłownika. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy taki mały problem, który mamy w Żurawiu 800. Także mamy dzisiaj taki dzień serwisowy. W końcu 800 dojechała do nas na bazę i mamy szansę, żeby cokolwiek przy niej porobić. Potem pójdziemy, pokażemy Wam na placu jeszcze. Mamy wyciągnięty bak, bo dobiła do nas zwyżka. Mamy wyciągnięty maszynownię całą z balastów, no i mamy siłowniki z balastów, z którymi mieliśmy problemy. A problem jest taki, że jak podnosimy te siłowniki do góry, czyli jak balast jedzie do góry, te siłowniki się wysuwają cały balast do góry, bolcujemy je u góry i potem podciągamy te całe stopy do góry, żeby nigdzie nie haczyły. I to możecie zobaczyć na filmiku, damy link w opisie, żebyście widzieli, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje, bo w Żorach to było bardzo ładnie pokazane, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj widzimy, jak te bolce dojdą do odpowiedniej pozycji. Tam wewnątrz znajdują się siłowniki, które wpychają bolce do tych otworów. Pyk. Teraz dajemy zabezpieczenie zawleczki. Z drugiej strony analogicznie. Bo tam już są bolce zamontowane, więc te siłowniki podniosą się do góry i balast już nie będzie na ramię, tylko będzie podczepiony do głównego elementu żurawie. Jest ok, tak, teraz idzie. Nie, to taka branża. Dobrze jest. Elegancko, wyszły. Problem jest taki nie, że one opadają w momencie, jak my podciągniemy ten balast do góry i nie jesteśmy w stanie go zapiąć. Problem jest taki, że te stopy i te tłoczyska są tak ciężkie, że no one też jakąś tam swoją masą wywierają nacisk w dół. One bardzo, bardzo powolutku, 1-2, w zależności od tego, jaki jest gęsty olej, pomalutku opadają na dół. Jak opadają na dół, od razu czujniki na to reagują. Tutaj ten czujnik go łapie, że on się oddalił. Wystawia błąd, dźwig pika, no a my oczywiście nie możemy kręcić się dookoła, bo ryzykowalibyśmy to, że to uderzy po prostu w ramę, że ta stopa uderzy w ramę żurawia. Więc musieliśmy to wyjąć. Mieliśmy troszeczkę problem z wyjęciem, musieliśmy grzać niektóre bolce. Wcześniej już wymienialiśmy w tym konkretnym siłowniku uszczelniacze. On już był wcześniej robiony gdzieś, zanim kupiliśmy żurawia z Włoszech, więc musiał być robiony najpierw do mnie ten siłownik. I też go mierzyliśmy. I problem mamy większy tak naprawdę nie z tym siłownikiem, a z tym siłownikiem. Myśmy sobie go już wcześniej zmierzyliśmy, ale teraz też pokażemy, jak będziemy go mierzyć. On dosyć sporo nam w dół opada. Powiemy, dlaczego opada, jaką mamy diagnozę tego, dlaczego to się tak stało. Może pokażesz taki główny powód tutaj. Poświecimy latarką. Tu jest taka bardzo fajna, duża rysa. Dobra, to jak tutaj pokażesz do środka i przejedziesz o tutaj, to ja pokażę palcem, jest taka bardzo fajna, duża rysa. Proszę zobaczyć. O, tutaj. Mniej więcej na 3/4 długości. Tak jak tłok jeździ, tak jest ta rysa. I teraz z czego się wzięła ta rysa? Ta rysa wzięła się z tego, że jak pokażemy teraz tutaj tłok, a tatek może co nie wiedzą, nie, to jest rura. To jest tłok, więc to wygląda w ten sposób. Mamy sobie tutaj nasze tłoczysko. Na tłoczysku idzie sobie taki pierścień najpierw. Oczywiście jest jeszcze dławica, no dławica jest tutaj, czyli dławica jest na samym dole.
to jest to, co jakby się dokręca do dolnej części tej rury i cały ten siłownik spaja. Głowica ma w sobie uszczelniacze po to, żeby się po prostu spod siłownika nie leciało. Tam nie działa jakieś bardzo duże ciśnienie, no ale też jest potrzebne do tego, żeby choćby nawet ten siłownik podciągnąć do góry. I teraz tak, mamy pierścień, który dodatkowo jeszcze nam stabilizuje tutaj ruch siłownika góra-dół. No, w większości siłownika takiego pierścienia nie ma, nie ma takiej w ogóle potrzeby, ale z uwagi na to, że podczas jazdy tymi balastami do góry ta rama się ugina, my dosyć dużo bocznego obciążenia dostajemy, to jest dodatkowo jeszcze taki, to można powiedzieć, to jest taka podpórka, pierścień w tym siłowniku. I dodatkowo no i mamy tłok. Tłok jest tutaj i każdy tłok jak się nakręca, zobacz, tutaj jest gwint, ten gwint się nakręca tutaj na górę tego tłoczyska, o tutaj. I teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak się nakręci tą ogromną nakrętkę, czyli tłok na górę tego tu, to potem trzeba zabezpieczyć ten tłok, żeby się nie odkręcał. I teraz jaki był problem? Problem był taki, że tutaj ten kołek, który to zabezpiecza, tu jest nawiercony kołek i to jest taka standardowa metoda, żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem. Dokręcamy i potem wierci się tutaj dziurkę, gwintuje się ją i taki dosyć duży kołek, nie wiem, czy gdzieś ten kołek tutaj leży, gdzieś tu leżał. Tak czy inaczej, duży kołek taki wpustowy, tutaj może pokażesz też. Tu jest w tym miejscu dokładnie on się nakręca. Jak się dokręca, wierci się dziurę, gwintuje się i się zabezpiecza. Problem w tym, że w tamtym starym siłowniku, którego jeszcze wcześniej nie wyciągaliśmy, tu widzicie, że już wcześniej wyciągaliśmy ten siłownik, to już sobie poradziliśmy z tym problemem. Problem jest w tym, że w tym starym siłowniku, który jest tam, ten kołek jest bardzo mały. I to jest w oryginale. On w oryginale jest montowany taki bardzo mały. Ten kołek tu jest bardzo mały. W stosunku do tego, jaki duży jest ten siłownik, jakie tutaj siły działają, to jest bardzo mały. Jego po prostu zerwało. I to samo dokładnie stało się w tamtym siłowniku, którego już wcześniej wyciągaliśmy i zastosowaliśmy po prostu większy kołek. O, widzę ten kołek. To jest ten kołek. O, zobaczcie. Takie coś. I to takie coś idzie sobie o tutaj. Jak już to nałożymy na to, to w tą dziurę idzie taki kołeczek, wkręca się. I teraz problem był w tym, że ten oryginalny kołek, który był na tym siłowniku założony, był o połowę mniejszy. Jego po prostu zerwało, z uwagi na siły, które tam pracują. Zerwało i jak zerwało go, to drobinki wpadły i możecie zobaczyć, że na dole mamy odciski. O, zobaczcie, tu są odciski nawet z gwintu. No po prostu jego ścięło i on sobie tam pływał. Jak sobie pływał jeszcze u góry, to pół biedy. Znaczy może nie pół biedy, bo też poodciskał tutaj dosyć ostro, ale wpadł też pomiędzy tutaj uszczelniarnią no i porysował całą powierzchnię. I teraz problem jest taki, że opada siłownik na dół. Opada na dół, więc my musimy tutaj troszeczkę ponaprawiać, a mianowicie co musimy zrobić? Musimy sobie najpierw jeszcze zmierzyć, oprócz tego, że wiemy, że i tak jest problem, to zmierzymy sobie jedne i drugie siłowniki, zobaczymy, czy nie ma jaja, bo kiedyś mieliśmy takie coś, że mieliśmy po prostu na siłowniku jajo. Dobra, i teraz do pomiaru tego jaja, czy jest jajo, czy nie ma jajo, zastosujemy sobie średnicówkę. O co chodzi z tym jajem? No to jak wiadomo, tutaj średnica tej rury jest okrągła, tłok jest okrągły, ma uszczelniacze i teraz co się wydarzy, jeżeli w pewnym momencie może się zrobić lekkie jajo. Jajo to znaczy, że przekrój tej rury tutaj nie będzie już okrągiem idealnym, tylko w jedną stronę średnica będzie troszeczkę większa, a w drugą stronę, tak jak to w jaju jest, średnica mniejsza i przez to miejsce, gdzie jest ta średnica troszeczkę większa, będzie się troszeczkę oleju przedostawało i ten siłownik będzie opadał, bądź nie będzie trzymał ciśnienia. Mieliśmy już taki przypadek w 250, no, gdzie po prostu musieliśmy rozhonować, a rozhonować znaczy, że troszeczkę rozszlifować tutaj ten siłownik, a wiąże się to z tym potem, że też trzeba zastosować nowy tłok, jako że zrobiliśmy większy otwór, mówiąc już tak zupełnie potocznie, to co wchodzi w ten otwór też musi być większe, po to, żeby dopasować jeszcze odpowiednie uszczelniacze, żeby to wszystko trzymało ciśnienie. Więc tutaj sprawdzimy w rurze, oczywiście myśmy już to wcześniej sprawdzali, pokażemy, jak to robimy. W rurze, która akurat z tym siłownikiem nie mieliśmy problemu, to jest siłownik, który już wcześniej go robiliśmy i wymienialiśmy już w nim, rozwiecaliśmy, wkładaliśmy większy kołek, więc tutaj problemu nie mamy. Tu jest powierzchnia idealna, możesz pokazać, że tu absolutnie nie ma żadnego wgniotu. Jest idealnie tu wszystko ładnie wyszlifowane i zobaczcie, że tutaj mamy ładną, piękną, idealną powierzchnię. Można sobie nawet ręką wsadzić, przejechać wszędzie dookoła. Tu nie ma żadnych zarysowań. Natomiast daj do porównania ten drugi. Tu już ewidentnie widzicie, że jest ta ogromna rysa z góry na dół i mamy też pełno wgniotków od tego wpustu, który nam się urwał i tutaj sobie pływał i narobił tego spustoszenia. Tu jeszcze widzicie zamek od góry na samym dole jest. O, można zobaczyć, że tu jest kanalik, gdzie tutaj dopływa olej i zamek nad nim. Najpierw sobie sprawdzimy ten, czyli ten ładniejszy. Do tego sobie użyjemy takiego urządzenia, które się nazywa średnicówka. A to średnicówka to jest przyrząd. Przyrząd do sprawdzania średnicy w otworze. Nie będziemy tutaj rozkminiać się, jak to wszystko działa, bo to nie jest filmik pod tytułem jak się mierzy otwór. Pokrótce mówiąc, pierwsze co sobie robimy, to sobie bierzemy sobie miarkę
i sobie mniej więcej mierzymy średnicę tego otworu, czyli bierzemy sobie i on sobie gdzieś tam ma, ileś tam ma, ile miał, wkładamy, mierzymy i wychodzi nam, że o jego tamten jest mniej więcej plus minus, no nie jest taki super mega dokładny pomiar, taką jest miarką wiadomo, 230, tak? I teraz tak, jak na podstawie tego, że mamy 230, bierzemy sobie to, blokujemy sobie to na tych 230, czyli jakbyś pokazał, o, teraz mi się roztegowało, ale ustawiamy sobie idealnie te 230, które tam mieliśmy w tej. Mi się już to roztegowało, więc nie będziemy to jakoś super dokładnie robić, bo nie ma na to czasu. Blokujemy sobie i te 230 ustawiamy sobie na tej średnicówce, która tutaj jest, upewniając się, regulując sobie tym pokrętłem u góry, bębenkiem, że mamy zapewniony skok tego, tu jest taka sprężynka, pokaż, może, że ten skok cały czas mamy góra i dół mniej więcej w tym miejscu. Jak włożę do środka, to może wszystko staje się jasne. Rozkładamy sobie tą średnicówkę do środka. To są takie dwie podpórki. Nóżki czasami są kółka. My akurat taką używamy. I teraz co jest ważne? Chodzi o to, żeby zobaczyć sobie, gdzie jest ten najwyższy punkt. Czyli w momencie, jak sobie tu przejeżdżam i tam mam w miarę fajnie rozwarte, jest ten punkt najwyższy, do którym wskazówka dochodzi i potem się cofa. I teraz my chcemy za każdym razem się upewnić, że my mamy to 0 w tym punkcie najwyższym i wtedy będziemy mieli sobie fajnie mogli odczytać pomiar. Mamy sobie te 230 ustawione, bo sobie wcześniej ustawiliśmy. Ustawiliśmy sobie te 230 na 0, ustawiliśmy sobie tutaj tym bębenkiem, żeby też było sobie tutaj na 0 idealnie. I po to, żeby zapewnić sobie też skok tutaj, żebyśmy zobaczyli, czy jest ten otwór w plusie, czy w minusie. A w plusie i w minusie oznacza tak, że jak jest w plusie, to ten otwór jest większy niż powinien być, a jak jest w minusie, to jest troszeczkę mniejszy niż powinien być. I teraz o ile tym można też sobie sprawdzić na podstawie tych naszych pomiarów, jaka jest dokładna średnica, tak my tutaj tak naprawdę nie będziemy sprawdzać dokładnie średnicy, aczkolwiek też mamy jeszcze inny przyrząd do tego. Bardziej się skupiamy na tym, czy jest jajo. Czyli jeżeli ja wsadzę tutaj tą średnicówkę w jedną stronę, ja dojeżdżam i mam ten mój wymiar na 0 tutaj i obrócę o kąt 90 stopni, to oczekiwałbym, że mniej więcej to samo będzie w tą stronę. No i widzimy, że tutaj mamy 4 przedziałki, ta jedna przedziałka to jest 1/100 mm, czyli mamy 400 w plusie. Powiedzmy, że to nie jest żadna tragedia na taki duży siłownik hydrauliczny. Można powiedzieć, że to wręcz nie jest jajo. Delikatne, ale przy takim dużym siłowniku to nie jest jajo. Więc zjeżdżamy sobie troszeczkę niżej i robimy to samo. Znowu zrobimy sobie górkę. Tu mamy już 9 w plusie. 900 i w tą stronę mamy 500. Nie będę teraz jechał dookoła i pokazywał, co tam kilka stopni obrotu i tak dalej. Generalnie chcę pokazać zasady działania tego. Możemy sobie jeszcze niżej zjechać i tak samo pokażemy. Tutaj jest 6 w plusie, przepraszam, w minusie. Tu jest minus, ja zawsze mówiłem wam źle, mówiłem, że to jest plus. To jest 6 w minusie, bo w tą stronę mamy minus. Czyli tutaj mamy troszeczkę mniejszą tą średnicę niż 230, a tutaj mamy też troszeczkę mniejszą, ale zobaczcie, że już troszeczkę więcej mniejszą, czyli mamy 800, w tą stronę mamy 600, czyli mamy 200 tylko różnicy na średnicy. Praktycznie przy takim siłowniku i przy takiej średnicy nas to absolutnie nie boli. Więc tutaj pod tym kątem można stwierdzić, że w tym siłowniku, który robiliśmy już wcześniej, absolutnie jaja nie ma. Więc przejdziemy teraz do drugiego siłownika. No i oprócz tego, że wiemy, że mamy tą ogromną rysę tutaj, to jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tutaj jajka już zrobionego. I teraz tak, robimy sobie to samo, czyli wkładamy sobie, oczywiście nie w tą szczelinę, którą nam tutaj, w tą rysę, którą nam się zrobiła, tylko wsadzamy sobie w inne miejsce i robimy sobie to samo. I co zaobserwujemy? Najwyższy punkt, tu już widzimy, zobaczcie, 20 w minusie, 23, 22, 23 w minusie, setek milimetra. A tutaj w tą stronę, zobaczcie, mamy w plusie 11. Czyli tu mieliśmy 23 plus 11, czyli mieliśmy w minusie 23, w plusie 11, czyli mamy 34 setki różnicy. No to już można powiedzieć, jakieś tam jajko pomału się robi. Możemy sobie jeszcze niżej zmierzyć, tu gdzie ten tłok może więcej też pracuje i jest poddany na większe obciążenia, takie boczne można powiedzieć. I tu co mamy? Tu mamy też w plusie jakieś 11 setek. I w tą stronę mamy w minusie 23, no też podobnie. Czyli mniej więcej te 30 parę setek już mamy różnicy pomiędzy jednym wymiarem a drugim. I generalnie to jest wszystko, co nas interesuje. Oprócz tego, że możemy sobie jeszcze innym przyrządem tutaj, czyli taką średnicówką mikrometryczną, którą wcześniej sobie też ustawiliśmy dokładnie mikrometrem na 230, czyli to, co oczekujemy, żeby tutaj w tym środku było. Możemy sobie to wsadzić tutaj, kręcąc bębenkiem
wziąć i rozszerzyć w miejsce, gdzie mamy styk, bądź nie mamy styku. Więc tak, mamy sobie tutaj 0 ustawione na mikrometrze, dotykamy, mamy leciutki luz, tylko że w tym miejscu tak naprawdę to nasz tłok nie dochodzi pierścień, więc aż tak bardzo nas tutaj to miejsce nie boli. Dopiero niżej nas bardziej interesuje, bo wiemy, że w tym miejscu ten tłok chodził, więc sobie wkładamy tutaj, mierzymy. Mogę go sobie jeszcze troszkę powiększyć, czyli o 10 setek sobie go powiększyłem. I muszę taki punkt znaleźć, gdzie będę prawie nie mógł tym obracać. O. Mam lekki opór na 10 setkach więcej, czyli mam otwór, który jest o 10 setek więcej. I tak mówię, to już jest troszeczkę dokładniejszy pomiar od tego, który mierzyliśmy tamten. Tam bardziej skupialiśmy się na jaju, czy mamy różnicę pomiędzy jednym a drugim. Nie, tak absolutna wartość średnicy nas nie interesowała. No a tutaj widzimy ewidentnie, że mamy troszeczkę większe, ale weźmiemy w drugą stronę, wsadzimy jeszcze i tu już mam ciężej, żeby to wsadzić. Tutaj bym musiał, ale też nie jakoś mega ciężko. Zauważcie, że jestem w stanie tym prawo-lewo obracać góra-dół, bo tu musimy robić każdy ruch, góra-dół i prawo-lewo, żeby to na jak najmniejszy ruch zrobić. I zobaczcie, że tutaj już pojechałem, już nie mam ruchu, też nie mam ruchu. Też te powiedzmy 10 setek jest, czyli można powiedzieć, że to jest prawie idealnie. Co do kilkusetnych milimetra, prawo czy lewo, ta średnica pozostaje taka sama. To nie jest też super mega wybitnie elegancki pomiar. Być może ludzie, którzy bardziej się nas znają na mierzeniu takich rzeczy, ślusarze i tak dalej, powiedzą, że coś tam zrobiliśmy źle, ale to tak naprawdę nas nie interesuje. My wiemy, że i tak mamy duży problem z tamtym siłownikiem. Wiemy, że mamy tam troszeczkę jaju, wiemy, że jest duża sznita. I co trzeba zrobić? Trzeba taki siłownik po prostu wziąć i zawieźć do honowania. Mierzyliśmy sobie, wiemy, że są rysy, wiemy, że jest lekkie jajko. Co dalej? Musimy wziąć ten siłownik i zawieźć do honowania. I teraz, żeby wytłumaczyć, o co chodzi z tym honowaniem całym. Są specjalistyczne firmy, które mają specjalistyczne maszyny, które mają specjalistyczne kamienie, które obracają się i wykonują taki ruch przód, tył. Ta maszyna jest w stanie powiększyć średnicę, bardzo delikatnie powiększyć średnicę tego otworu o setne milimetra, aż do momentu, kiedy upewnią się, że po pierwsze nie ma tego jajka, a po drugie nie ma tutaj rysy w środku. I dopiero jak oni wyhonują i powiedzą, dobra, uzyskaliśmy ten wymiar, że jest fajne kółko w tolerancji, tej rysy nie ma i to jest nasz nowy wymiar. Czyli załóżmy, że to będzie, nie wiem, strzelam, 230,5 mm. Może nie aż tak drastycznie będzie, może to będzie 230, 0,1, 0,2. Nie wiemy jeszcze, dopóki to honowanie się nie wydarzy, my też za bardzo się na tym nie znamy. Dopiero potem dostaniemy ten wymiar. I na podstawie tego wymiaru dopiero sobie wtedy zadecydujemy, co robimy z tym akurat tego tłoka, który tam jest, nie ma, ale taki sam jest do tego siłownika. Co robimy z tym tłokiem? Czy musimy go od nowa zrobić? Bardzo często jest tak, że po prostu musimy dotoczyć nowy tłok po to, żeby uszczelniacze, które założymy, które też będą już lekko nadwymiarowe, wykonywały swoją rolę. Czyli w momencie, jak olej tutaj podejdzie, wypełni wszystkie szczeliny, tu mamy prowadnicę, że te elementy nie odgrywają uszczelnienia za bardzo, są tylko prowadzące te paski. Natomiast tu jest ten nasz główny uszczelniacz, pod którym jest też olej. Pod niego też wchodzi olej pod ciśnieniem. Też w momencie, jak ten olej tutaj pracuje, wypycha to i całość się uszczelnia. I na tym bazujemy. Chodzi o to, żeby w tym miejscu ten tłok był super uszczelniony. Po pierwsze, żeby trzymał, jak podciągniemy balast do góry. I B, jak już mamy balast podpięty i wciągniemy siłowniki do góry, żeby one nie opadały na dół. Czyli taka podstawowa, można powiedzieć, hydraulika. I teraz dlaczego doszło do takiego uszkodzenia tego siłownika? Więc my uważamy, że podczas podnoszenia tego balastu do góry, kiedy ta cała rama naszego dźwigu pracuje, można zaobserwować na tym filmie, który pokazywaliśmy w żelach, jak ona się ugina, jak ona pracuje podczas wypychania tego balastu do góry, zawsze występują jakieś boczne siły. Tu jest taki, co prawda, element stabilizujący, który sprawia, że po pierwsze ta stopa się nie obróci podczas podnoszenia do góry i ten balast nam nie zapracuje i ona ją stabilizuje. I ten oto pręcik tutaj wchodzi w tą oto dziurę tutaj, która jest w tej dławicy, która jest elementem stacjonarnym przykręconym do dźwigu. A ten element, który jest przykręcony do dźwigu, możesz pokazać. Tutaj są bolce, wchodzą bolce i potem pokażemy, gdzie to się bolcuje już na samej maszynowni. I teraz tak, o ile ten element, który jest tutaj prowadzący, utrzymuje to prawo-lewo, to i tak tam występują dosyć duże siły boczne. One mogą być małe, są nie centymetry, 2 centymetry, które tam gdzieś tam na bokach zapracuje, ale w momencie, gdy ten siłownik pracuje, też jesteśmy podatni na to, że tutaj jakieś siły skręcające się pojawiają w środku. I w momencie, jak się ta siła skręcająca pojawiła dosyć duża, ona po prostu wzięła
i ten wpust, który tutaj był, zdecydowanie naszym zdaniem za mało zrobiony oryginalnie, został wyłamany. Jak został wyłamany, no to narobił spustoszeń w środku siłownika. Więc teraz to jest nasze podejrzenie. Nie mówię, że tak na pewno było, ale uważamy, że to było jednym z tych powodów. Więc teraz musimy się tym zająć, zrobić to do porządku, żeby to nie opadało. Może pokażemy teraz, jak na zewnątrz to wygląda. Tu jeszcze mamy Volvo na serwisie, wymieniamy sobie jakieś tam opony, koła i oleje. Tu jest tam nasza maszynownia i te siłowniki idą dokładnie tak, jak pokazywałem wcześniej, w to miejsce tutaj. Tu wkładamy bolce. Mieliśmy troszeczkę problem, żeby wyciągnąć tego jednego żółtego, którego wcześniej nie wyciągaliśmy. Musieliśmy troszeczkę tutaj zagrzeć nawet. Tutaj wkładamy te bolce. Bolce przechodzą przez tą dławicę. Dławica jest przykręcona do siłownika, czyli do rury. Wszystko jest włożone w jedną całość i całe to idzie do góry, tak jak widzieliście na tym filmiku. W momencie, jak to jest wypchane do góry, bolcujemy w tym miejscu tą przeciwwagę do maszynownię z przeciwwagą mocujemy do ramy żurawia górnej, czyli do obrotnicy, czy jak zwał. I w tym momencie jedziemy tymi siłownikami z powrotem do góry. No i problem mieliśmy taki, że w momencie, jak one tutaj podjechały do góry, o, tutaj się chowają te stopy. Widzicie, ten kształt jest dokładnie taki sam jak na tych siłownikach. One sobie tutaj chowają. Jest czujnik, który upewnia się, że one nie opadają, no ale mieliśmy ten problem, że właśnie one opadały, więc musimy to naprawić. Więc generalnie jest sprawa dosyć błaha, no ale z uwagi na to, że to są dosyć duże siłowniki, dosyć duże siły, no to wiadomo, że zanim to wyciągniemy, zanim wyciągniemy bolce, zanim rozkręcimy i tak dalej, no to cały dzień mija. Więc dzień nam to zajęło, żeby to wyciągnąć, porozkręcać, zdiagnozować, czy właśnie mamy to jajko, czy mamy jakieś porysowania. No i teraz zawozimy to do honowania, wyhonujemy, sprawdzimy i przekażemy w dalszej części tego filmu albo w kolejnym filmie, nie wiem jak to jeszcze podzielimy, jakie były, że tak powiem, nasze obserwacje po honowaniu i co musimy zrobić. Czy musimy robić nowy tłok, czy musimy go napawać, czy jakkolwiek inaczej odratować i upewnić się, żeby to już funkcjonowało tak, jak ma funkcjonować, ale to już, że tak powiem, jest poza naszą gestią, to już jest bardziej gestia specjalistów, którzy bardziej się na hydraulice znają od nas i polegamy na firmach, które nam to wykonują. Pierwszy taki odcinek z naszej serii, nie mieliśmy nigdy wcześniej o naprawach naszych żurawi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź rzeczy, niektóre, które opisywałem, wydawały się jasne, bądź uważacie, że wręcz powiedziałem coś złego, no to po prostu napiszcie komentarz, chętnie wysłuchamy, przyjrzymy się krytyce, podwiemy, podyskutujemy. To jest sposób, który nam się sprawdza. Robiliśmy już to wiele razy. W taki sposób sobie te siłowniki większe diagnozujemy. Natomiast jeżeli ktoś ma lepsze rady, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić szybciej, bądź ma jakieś pytania, bo nie wie, co tak naprawdę tutaj robiliśmy, to zachęcamy do komentowania. Jeszcze taka jedna uwaga, poproszono mnie o komentarz dotyczący lecenia iskier ze spawania bądź ze szlifowania na gładź siłownika, generalnie gładź tłoczyska w siłowniku hydraulicznym. Wiele osób napisało, że to, co robiliśmy w Katowicach na demontażu, w momencie, gdy leciało dużo iskier z palnika, czyli takich najgorszych, można powiedzieć, najgorętszych, największych iskier, zabezpieczyliśmy podpory kocem po to, żeby na gładź siłownika, to jest gładź tego siłownika, ona jest chromowana i szlifowana, ona musi być perfekcyjnie wyszlifowana i wychromowana, żeby nic tutaj nie leciało. I teraz co się dzieje w momencie, jak takie iskry ze szlifowania, spawania, cięcia lecą tutaj w okolicy naszego siłownika? No one generalnie się przyklejają, potrafią się przykleić tutaj do tej gładzi. W momencie, jak się przykleją, no to co się dzieje? Jak taki siłownik, jak widzicie, sobie chodzi w tej dławicy tutaj, góra-dół, o tutaj pokażesz, tutaj sobie chodzi nasze tłoczysko. Tu jest bardzo, bardzo, bardzo ciasno, tu musi być sterylnie, bardzo ciasno, nie może być absolutnie żadnych rys. To się dzieje w momencie, jak mamy przyklejony kawałek, drobinkę do tego siłownika, no po prostu zrywa i niszczy ten uszczelniacz. To wystarczy nawet naprawdę bardzo malutka, nawet 1/10 milimetra, jakiś malutki babroch, żeby tutaj wziąć i ten zgarniacz i nawet tutaj ten uszczelniacz, nawet czasami, nawet można powiedzieć prowadnicę czasami i uszkodzi. Mamy cieknący siłownik, opadający siłownik i od razu jest problem, duży koszt dużej naprawy. Więc takie komentarze ludzi, którzy mówią, że to jest przerost formy nad treścią, uważamy, że są troszeczkę, można powiedzieć, z palca wyssane i chyba nigdy nie mieli nieprzyjemności albo konieczności naprawy siłownika, który właśnie zniszczył się z powodu takiego spawania czy cięcia.